No akurat mi się skończył klej do gwintów niebieski, ale ten anaerobowy ma to samo działanie. Lekko gwinty przesmaruję i wkręcamy. Tutaj sobie tą wiązkę odpiąłem. Wepnę ją później, bo do niej sobie taśmą przykleję tą drugą wiązkę. I tutaj będę gdzieś ją też zaczepiał na pewno, żeby nie wisiała, tak? Ok, z tej strony już mam przykręcone. Trzyma się, skurczyby mocno. A teraz druga strona. Montujemy wiązkę radarki. Wiązka jest poprowadzona. Musiałem tam dodatkowo poszerzyć ten otwór. Źle zrobiłem. Dla potomnych na przyszłość. Wiązkę zaczynamy od założenia w zderzaku i przeciągamy tutaj kabelek. One z tamtej strony są węższe, a nie całe kostki. Na kostkę niestety musimy rozciąć, ale jest zamontowane. Tutaj było zupełnie sucho, no musiałby ktoś topić auto, żeby tędy się woda wlewała. To jest złączone, tam również. Tutaj, tak jak mówiłem, do tej kostki przypiąłem, wprowadziłem to pod spód, co by nie przeszkadzało. Tu jest jeszcze spięte. Tutaj zostaje pierwszy przewód do mastera, drugi jest połączony. Tutaj jest kawałek taki, nie ma nigdzie zaczepu, żeby ją przyczepić. Tutaj złączyłem z belką na trytytkę, chociaż jedną, żeby na pamiątkę była, że ktoś tu był, że nasi tu byli. No i tutaj jest druga wtyczka. Montuję radary. Master, slave, slave'a. Zapinamy. W innej pozycji nie może wejść. Kosteczka klika. Ten przewód, no może tu jeszcze złączymy z tym. Radary o dziwo numerkiem w drugą stronę. Master. Wybaczcie, że głupoty gadam, ale okej. Druga kostka. Tu jeszcze raz zapnę ją i montaż w odwrotnej kolejności. Później już wiązka w aucie, ale to już bez takich mocnych ingerencji. Tak to wygląda. Teoretycznie nic strasznego dla osób, które nie bawią się w takie rzeczy, nie mają gdzie. No zobaczcie, gdzie ja robię. Witam serdecznie. Albo ktoś się krępuje robić, bo to wstyd przecież. To niech nie robi. Niech odda to i 4000 zł taka usługa kosztuje. Już z częściami. Ale jak ktoś lubi, to właśnie tak to się robi. Sprawdźmy. Niestety, ale jest to zbyt skomplikowane. Nie chcę nic urwać teraz. Chcę już zresztą zamontować zderzak. Tutaj ten element wewnątrz zderzaka jest zespolony. Zaraz pokażę, o czym mówię. To jest całym elementem tego, więc nie da się tego wyjąć, żeby były otwory. Natomiast tutaj te chromy są zaczepione w tym miejscu oraz tutaj na dole. Jest to dosyć bardziej skomplikowane. Nie chcę tych zaczepów urywać, więc na razie zostaje. Na razie nie będą uklejane. Tutaj, jak widzicie, są odblaski, one są demontowalne, a ja mam oklejone tak samo jak lampki mam przyciemnione, to one są też oklejone, jak widzicie. Ok,
przystępuję do montażu, muszę zapamiętać, żeby jeszcze to przypiąć. Żeby to dobrze spasować, nie montujemy równomiernie z dwóch stron, zaczynamy od jednej. Tutaj są takie wystające dwa, trzeba je wprowadzić. Zwróćcie też uwagę, czy dobrze Wam się wsuwa tutaj w te zapinki i jeżeli ma być idealnie, to tam są takie rowki z zapinkami, one też muszą pójść tak jak trzeba. Pamiętajcie, jak zostawiliście nadkola, to żeby były od zewnętrznej, tam wszystkie zaczepy. Druga sprawa, tu na środku jest taka wsówka, nie wiem, pokażę może, to musi wejść pod plastik, jak wejdzie do góry, zacznie się unosić zderzak, wsunie się, ale zacznie się unosić zderzak. Nie popełniajcie tego błędu co ja, tak to wchodzi fajnie. I przechodzimy do drugiej strony. Jak widzicie, właśnie one muszą wejść pomiędzy i tu są zatrzaski. Musi wejść dalej, dużo dalej, bo te zaczepy muszą też spasować. Dzięki temu będzie to wyglądać tak jak tu, czyli nie ma żadnej szczeliny i dlatego tak opornie to idzie. Ok, przechodzę już do montażu. I na koniec pamiętajcie, żeby te zapinki wszystkie się wcisnęły jak trzeba. 1, 2, 3. Przydają się. Ok. Lampy. Widzicie tu ten kołek? On ma zostać. On pasuje do tego. Druga sprawa, lampa ma zaczepy od dołu, dwa, i one pasują tu do ślizgu. Wszystko musi do siebie pasować. Najpierw ją lekko przypasowujemy, później wtyczka i dopiero później dociskamy do końca. Oprócz śrubek są dwa takie kołeczki. Widać to wyraźnie, skąd one są. Tutaj je wkładamy od tej strony i wciskany w niej jest taki kołek. Jak będziemy wypychać, wypychamy kołek do wewnątrz. On wypada, trzeba pamiętać go wyjąć. I wygląda on tak, jak widać. Dwa takie są od spodu, tak to wszystko na śrubki. 14 śrubek demontujemy. Tu mam 12 plus 2, a demontujemy 14 plus 2. Dwie tutaj wkręciłem już wcześniej. Sytuacja się dosyć dynamicznie zmieniła. Przeniosłem się do bagażnika, zdemontowałem sobie podwójną podłogę, zdemontowałem sobie tutaj osłonę tylniego pasa oraz jedną z tych części do regulowanej dwupoziomowej podłogi. To jest Torx 25 i taki plastikowy kołek i Torx 25. Zdemontowałem, mogłem już sobie odchylić. Tutaj pokażę Wam, nic trudnego, same zatrzaski. Jeden zatrzask stalowy, jeden plastikowy wchodzący tutaj i jeden zatrzask stalowy na dole wchodzący przez tapicerkę. Kolejno nie odpinałem tych zaczepów. Bardzo fajnie zrobili, że nie trzeba demontować pasa. Chyba bodajże w Ibizie 6L zrobili tak, że trzeba było przeciągać pas, bo nie dało się z tego zdemontować. Tutaj już pomyśleli, że jest wygodniej. Leniuchy po prostu. I tutaj jest kolejna wpinka i wychodzimy. Pokażę Wam. Wychodzimy dotąd. Na dzisiaj sobie poprowadzę te przewody do tego miejsca. One będą szły całą tą wiązką. Przy okazji można zobaczyć co, gdzie i jak jest. Tutaj chyba są przewody do poziomowania i do układu, do pompy paliwa oraz do układu hamulcowego. Trudno powiedzieć, nie chcę też przestrzelić. Tutaj mamy wszystkie masy, wszelkie. Oraz właśnie całą wiązkę idącą w tamtą stronę. Tędy sobie przeciągniemy przewody. Jak widzicie, tu jest cała instalacja. Oczywiście moja również instalacja pociągnięta. Odpiąłem ją, żeby mi nie świeciło się tutaj. No i co? Ja sobie pociągnę teraz te przewody i będę to w odwrotnej kolejności montował. No, z tymi kablami jest tak, że jest troszkę na zapas.
ale trzeba uwzględnić to, że kabel nie idzie równiutko. Ja sobie już przygotowałem taśmę parcianą, co odcinki co 30 cm pospinam z tą oryginalną wiązką. Przepuściłem najbliżej samej tej wiązki, żeby nigdzie nie zawadzało. Myślę, że tyle przewodu wystarczy. Będzie jeszcze, jak nie pociągnę do samego końca, będzie jeszcze okazja, żeby go trochę cofnąć. Ok, zapinam. Tak jak widzicie, tu styropiany, wszystko, gąbki poodpinałem. Wszystko jest zdemontowane i robimy. Dziwny tutaj jest taki faktura, kształt. Po drugiej stronie aż tak nie ma. Wygląda, jakby było coś robione, oraz bardzo brzydkie spawy. No cóż, jakość z biegiem lat coraz gorsza. Dzisiaj tylko częściowo poprowadzimy. Zostawię go tutaj pod fotelem pasażera. Całą tą wiązkę tutaj wypuszczona, bo później trzeba ten cały plastik zdemontować odtąd aż do samego końca. I jesteśmy u celu. A niestety dzisiaj już nie zdążę. Lekko podważyłem kanapę. Ona wychodzi z takich zaczepów, ale jeszcze nie opanowałem, jak się demontuje całą kanapę. Ona nie jest zdejmowana, bo tu się kładą na płasko oparcia foteli. I już zostało mi tylko zamontowanie tego plastiku i mamy tyle. Przewód idzie tutaj dokładnie w tym samym miejscu. Widzę tutaj czujniki zderzeniowe chyba są, bardzo dużo ich w całym aucie jest. No ale cóż, taka technologia, bezpieczeństwo przede wszystkim. Ja zabieram się za montaż obudów w odwrotnej kolejności. Co parę centymetrów, co parę 10 centymetrów jest pospinane. Jak widzicie, tu są zupełnie puste blachy, gołe blachy. W niektórych miejscach jest coś jakąś pianką wrzucone, a tak to jest zupełnie goła blacha. No fajnie, tutaj mocno polakierowali, nawet nieźle to wygląda. No a tak poza tym parę takich plastrów, wygłuszenia i tyle. Ok, odwrotna kolejność montażu. Raz, dwa, trzy.